Powiem tak, tego się nie spodziewałam. Po tym, jak opublikowałam przepis na biszkopt z erytrolem zamiast cukru, nie przyszło mi do głowy, że ktoś może chcieć kompletnie niesłodki biszkopt. Ale ponieważ pytań, czy taki się da upiec, pojawiło się więcej niż kilka, uznałam, że czas poszerzyć horyzonty. Pomimo zapewnień kilku osób, ja szczerze mówiąc nie bardzo wierzyłam w konsystencję takiego ciasta, jednak tego się nie spodziewałam. 5 jajek, białka oddzielam od żółtek i ubijam na sztywno. Najpierw bardzo szybko, żeby piana się spieniła, a potem na średnich obrotach. W międzyczasie, kontemplując stronę smakową, zdecydowałam się dodać jeszcze szczyptę soli. Białka ubijam do momentu, aż osiągną naprawdę sztywną konsystencję. A gdy tak się stanie, dodaję powoli żółtka. I od tej chwili mieszam już ręcznie, bo piana nie jest utrwalona cukrem, więc jej stabilność jest niewielka. Dodaję 5 łyżek mąki i jeszcze, żeby nie kusić losu, trochę więcej niż pół łyżeczki proszku do pieczenia. Całość mieszam bardzo delikatnie. W trakcie mieszania zauważyłam grudki mąki, takie, które się nie chciały rozmieszać, więc może warto było ją przesiać dodając. I teraz całość do tortownicy, u mnie 22 cm, 160 stopni orientacyjnie, 30 minut, można trochę krócej, a tak prezentuje się ciasto po upieczeniu. Oczywiście zawsze patyczkiem trzeba sprawdzić, czy jest ok. Jeśli patyczek wychodzi suchy, biszkopt można wyjąć z piekarnika. Pachnie trochę ptysiowo i skórka na wierzchu też trochę mi przypomina z jakiegoś względu ptysia. Zostawię go na 15 minut, aby przestygł, a potem zobaczymy, co dalej. No i proszę, nie jest jakiś spektakularnie wysoki, ale stabilny i nie opadł jak naleśnik, a w środku mięciutki, delikatny, puszysty, no tyle, że nie słodki. U mnie od razu wszyscy zaczęli smarować go dżemem. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com. Zapraszam serdecznie.